No ale słuchajcie, mało tego, aby zasięgnąć, słuchajcie, dokładnie informacji u źródła, słuchajcie, wybrałem się nawet do ASO i słuchajcie, tutaj dopiero zaczynają się niezłe jaja. A dlaczego zaczynają się jaja? Ponieważ, słuchajcie, dowiedziałem się kilku naprawdę ciekawych informacji i tutaj, słuchajcie, niektórym miłośnikom części oryginalnych, części zakupywanych w ASO, no, słuchajcie, może świat się zawalić. To, słuchajcie, możemy sobie robić jeszcze dodatkowe dwie rzeczy, a mianowicie, zobaczcie, zrzut ekranu, to raz, i druga sprawa, możemy sobie nagrywać ekran. W tym momencie, słuchajcie, no jak najbardziej ta świeca nie będzie działała poprawnie i oczywiście zaraz będzie walenie. Oczywiście jakaś tam świeca, jakaś tam iskra gdzieś tam się pojawi, ale to, słuchajcie, to musi być naprawdę ściśle, rygorystycznie wszystko ustawione. Więc kiedyś zakupiłem taki przyrząd, zobaczcie, do regulacji, do sprawdzania świec zapłonowych, taki w formie takiej monety i on w zasadzie ma podwójne. Oczywiście jeszcze przed odpaleniem musimy, słuchajcie, zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli sprawdzić świece zapłonowe, ewentualnie wymienić. I słuchajcie, już Wam powiem, że chyba świece nie były od dłuższego czasu wymieniane, bo powiem Wam, że cewki, fajki cewek tak były poprzyklejane, słuchajcie, do świec, że ja nie mogłem wyciągnąć, słuchajcie, cewek, a w zasadzie tych gumowych fajek, bo po prostu były, tak mi się wydaje, chyba zwulkanizowane ze świecami. I teraz tak, na początku, zanim w ogóle odkręcimy świecę, to musimy sobie wydmuchać gniazda, żeby się nie okazało, słuchajcie, że jakiś paproch, jakiś syf będzie leżał gdzieś wokół świecy, obok świecy i przy wykręceniu ten paproch, jakiś brud nam wpadnie do cylindra, tego byśmy nie chcieli. Także wydmuchujemy sobie sprężony powietrzem. I słuchajcie, tutaj w tym momencie jest bardzo mega istotna sprawa przy montażu świec w tych silnikach. W zasadzie we wszystkich silnikach TFSI, FSI, TFSI. Bardzo istotny moment dokręcenia świecy zapłonowej. A słuchajcie, wiąże się to z tym, że elektroda świecy zapłonowej musi być ustawiona, w teorii oczywiście, i powinna być w praktyce, ustawiona idealnie pod pewnym kątem do, słuchajcie, wtryskiwanej dawki, wtryskiwanej mgły paliwa, czyli strumienia paliwa, ponieważ, słuchajcie, jest to obliczone w taki sposób, że świeca jest ustawiona pod idealnym kątem względem wtryskiwanego paliwa, po to, aby mieszanka jak najbardziej efektywnie ulegała zapłonowi i spaleniu, więc tutaj to jest naprawdę bardzo istotne, czyli słuchajcie, nie możemy dokręcać tutaj świec na pałę, czyli wkładamy świecę, dokręcamy, czujemy jakiś tam opór, nawet z czuciem, słuchajcie, jak dokręcamy, no to nie ustawimy tego tak jak powinno być, tej świecy. Oczywiście, słuchajcie, nawet jeżeli mamy ustawiony na kluczu dynamometrycznym odpowiedni moment, to również nam, słuchajcie, nie gwarantuje tego, że świeca będzie ustawiona idealnie. No na to się oczywiście składa również wiele innych czynników, m.in. stopień zużycia, powiedzmy, tak ogólnie mówiąc, gniazda świecy zapłonowej. Co może być też również spowodowane tym, że ktoś wcześniej przed nami na przykład za mocno dociągnął świecę zapłonową, no i tu już w tym momencie troszeczkę się aluminium poddało i w tym momencie, mimo tego, że użyjemy takiego samego momentu zadanego na kluczu dynamometrycznym, no to świeca będzie, słuchajcie, obrócona o pewien kąt i nie będzie optymalnie ustawiona nie dyszą, tylko elektrodą do wtryskiwanego paliwa. Także to jest bardzo istotna sprawa.
I słuchajcie, tak, Autodata na przykład podaje moment dokręcenia świecy zapłonowej. Już Wam pokazuję. 30 Nm. 30 Nm i tylko mamy taką daną. A Retis znowu, słuchajcie, pokazuje nam dwie opcje. Mamy świecę, możemy mieć świecę M12 lub M14 i świeca M12 może być dokręcona, znaczy musi być między 20 a 25 Nm, a świeca M14 o gwincie M14 między 30 a 35, czyli tak jak podaje Autodata. Tutaj już Wam mogę powiedzieć, bo sprawdzałem, mamy świecę o gwincie M14, więc dokręcimy no, między 30 a 35, 30 Nm sobie dokręcimy tą świecę. Także tak to wygląda. Ale słuchajcie, no tak czy siak najpierw sobie wykręcimy stare świece, zobaczymy w jakim są stanie, no i w zasadzie zadecydujemy, ale raczej chyba będziemy wymieniać z tego co widzę, bo cewki naprawdę były bardzo przyklejone mocno do fajki cewek, były bardzo mocno przyklejone do świec, więc tutaj raczej, słuchajcie, domyślam się, że bardzo dawno świece nie były wymieniane, więc chyba raczej tak czy siak te świece sobie po prostu wymienimy. No dobra, słuchajcie, to ja biorę się za wymianę świec. Jak wymienię świecę, no to wtedy sobie odpalimy auto. No i tak, słuchajcie, ja mam wykręcone już wszystkie świece. I teraz tak, słuchajcie, ja sobie zaznaczyłem jeszcze przed odkręceniem świec ich położenie, czyli od góry markerem zrobiłem sobie, słuchajcie, tutaj kropkę białą na każdym tutaj łebku. Zaznaczyłem sobie ustawienie świecy względem tutaj strony gorącej, czyli kolektora wydechowego od tej strony i tutaj poprawiłem, zobaczcie, numerując, znacząc kolejność świec zapłonowych i tak te świece były ustawione tą stroną do wydechu. I teraz tak, to co właśnie mówiłem, że słuchajcie, niezmiernie ważne jest w tych silnikach to, aby elektroda względem wtryskiwanego paliwa była ustawiona w odpowiedni sposób. I teraz tak, słuchajcie, ja z tego co pamiętam, parę lat temu, no może nie parę lat, ale jakiś czas temu na szkoleniu, mówię, jeśli dobrze pamiętam, to chyba było powiedziane, że rzeczywiście elektroda powinna być ustawiona właśnie bokiem do wtryskiwanego paliwa, czyli tak mniej więcej jak tutaj, ale zobaczcie, jedna świeca jest ustawiona 180 stopni odwrotnie, ale też jest bokiem, druga o jakiś troszeczkę lekki kąt w bok. Czekajcie, wezmę latarkę, bo nie wiem, czy to dobrze widzicie. O, zobaczcie. O, teraz może lepiej. Jedna świeca, czyli trzecia świeca jest ustawiona 180 stopni odwrotnie do pozostałych. No i ta jeszcze o jakiś kąt, jakieś 45 stopni również odwrotnie w porównaniu z drugą i czwartą świecą. Ja znowu, słuchajcie, szukając informacji, bo zawsze się, słuchajcie, mówi, że wkręcamy świece zapłonowe o danym zadanym momencie, czyli przy pomocy klucza dynamometrycznego, tu najczęściej około 30 właśnie Nm, ale właśnie nikt nie wspomina o tym, że ta świeca powinna być ustawiona, jak powinna być ustawiona elektrodą w stronę strumienia. No i szukałem, słuchajcie, takiej informacji pewnej, żeby Wam, słuchajcie, tutaj podać taką informację, nawet graficznie. I słuchajcie, znalazłem
w kilku źródłach, że świeca powinna być ustawiona właśnie odwrotnie, czyli tak jakby, zobaczcie, tą stroną, czyli tylną stroną, czyli grzbietem bocznej elektrody tej do strumienia wtryskiwanego paliwa, tak żeby nie zakłócać iskry. No i powiem wam, że teraz troszeczkę zgłupiałem, bo słuchajcie, siedziałem teraz dosyć długo i nie mogłem, słuchajcie, znaleźć takiej naprawdę konkretnej informacji. Szukałem na stronie NGK, szukałem na innych stronach producentów świec zapłonowych i słuchajcie, oprócz momentu zadanego do kręcenia takiej świecy, nie znalazłem informacji o tym, jak ma być ustawiona elektroda. Więc słuchajcie, umówmy się w ten sposób, że ja, słuchajcie, jeśli do czasu opublikowania filmu znajdę takie informacje, no to w tym momencie umieszczę wam taką informację, nie wiem, w formie może planszy. Jeżeli nie znajdę takiej informacji, no to słuchajcie, pozostajemy jak na razie z tymi informacjami, które mamy teraz. No chyba, że wy, słuchajcie, macie lepsze informacje, lepsze wiadomości na ten temat, to słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście napisali w komentarzu. A ja, słuchajcie, no mówię, tak mi się, słuchajcie, przypomina, że raczej chyba powinna być świeca ustawiona, z tego co pamiętam, bokiem właśnie, czyli tak jak tutaj, do strumienia paliwa. No ale to mówię, to już, słuchajcie, głowy nie dam, więc słuchajcie, przyjmujemy, że dzisiaj tak czy siak dokręcamy te świece momentem 30 Nm, ale słuchajcie, nowe świece ja sobie, słuchajcie, zaznaczę sobie względem, znaczy tak, położenie elektrody względem tutaj porcelanki i będziemy widzieć, słuchajcie, jak te świece zachowają się zaraz po dokręceniu. I słuchajcie, tu jeszcze jedna ważna rzecz. Gwintów w tych świecach niczym nie smarujemy. One nie mogą być niczym posmarowane, muszą być wkręcane na sucho. Tak jak ja z reguły w innych silnikach, które nie wymagają takiego precyzyjnego ustawienia kąta świecy względem właśnie strumienia wtryskiwanego paliwa, to sobie gwinty często gdzieś tam czymś lekko przesmaruję. Tak, żeby kiedyś w przyszłości te świece się nie zapiekły, nie było problemu z odkręceniem. No to tutaj, słuchajcie, ja tych świec nie smaruję, bo no, w momencie posmarowania i zadania momentu kluczem dynamometrycznym, no to słuchajcie, ten smar może spowodować to, że mniejsze tarcie spowoduje przekręcenie tej świecy, dokręcenie tej świecy o inny kąt niż ten, który jest przewidziany. No, więc tak, słuchajcie, tak to wygląda, więc ja tu 100% pewności nie mam, ale raczej obstawiałbym jednak tą wersję, czyli tak mniej więcej jak tutaj wykręciliśmy. Ale no wiecie, no jeżeli rzeczywiście ktoś kiedyś przeciągnął gniazdo, no to tu, słuchajcie, nie mam na to niestety wpływu. Wiem, że są magicy, w cudzysłowie magicy, którzy w momencie, kiedy gniazda, powiedzmy, już są jakoś tam wyrobione w jakiś tam sposób i ta świeca nie ustawia się tak jak powinna, to stosują jakieś podkładki, żeby to, powiedzmy, zniwelować to ustawienie. No ja, słuchajcie, się w takie rzeczy nie bawię, więc no, nam pozostaje jedynie ustawić odpowiedni moment na kluczu dynamometrycznym, czyli 30 Nm i takim momentem sobie wkręcimy. No ale mówię, zaznaczę sobie wszystkie świece i słuchajcie, zrobimy taki eksperyment. Zobaczymy, jak te świece nam się ustawią po wkręceniu.
No i zobaczymy, jak nam się tutaj ustawiły świece. Więc tak, ja tutaj na rantach sobie markerem zaznaczyłem. I tak, słuchajcie, świece zaznaczyłem sobie w ten sposób, że jak mamy grzbiet tutaj bocznej elektrody, no to na tym grzbiecie równolegle ustawiłem sobie, zaznaczyłem sobie na świecy, czyli w ten sposób. Czyli zobaczcie, jak nam grzbiety wychodzą. Tu wychodzi grzbiet, czyli w tym wypadku świeca ustawiona jest bokiem znaczy w ten sposób, bokiem do strumienia paliwa. Na drugim ustawiona jest w ten sposób, czyli tutaj przodem do strumienia paliwa, szczeliną. Na tym trzecim jest ustawiona, grzbiet jest z tej strony, czyli ustawiona jest w ten sposób pod lekkim kątem, prawie że bokiem. I czwarta ustawiona jest bokiem, tak samo jak pierwsza, w ten sposób. Czyli w zasadzie praktycznie, no można powiedzieć, że prawie się pokryło to, co tutaj było w tych starych świecach. Tak samo, słuchajcie, ta trzecia świeca obrócona praktycznie o 180 stopni w porównaniu do tamtych. Także, no słuchajcie, no co, nie mogę dokręcić lżej świecy, nie mogę już dokręcić jej mocniej, ona musi być tak dokręcona, jak jest. Więc mówię, jeżeli kiedyś gdzieś tam się może trafi jakiś magik, no to może sobie, słuchajcie, to regulować na podkładkach. Ja niestety muszę zostawić to tak, jak jest i no z tym już niestety nic nie zrobię. Tu już się muszę stosować niestety do momentu. Także no w zasadzie głównie są bokami ustawione elektrody. Jedna elektroda jest ustawiona centralnie vis-a-vis szczeliną do strumienia paliwa wtryskiwanego. Żadna nie ma zasłoniętych elektrod, czyli szczeliny między elektrodami, grzbietem bocznej elektrody, tak jak to sugerowały dwa jakieś tam źródła, które znalazłem, ale mówię, ja ich nie jestem pewien. Bardziej mi, słuchajcie, świta to, że na szkoleniu kiedyś właśnie mówiono, że najlepiej jak strumień będzie padał chyba bokiem, czyli w ten sposób bokiem do elektrody bocznej, w ten sposób. Dobra, słuchajcie, ja składam cewki, wrzucam wszystko i no i co, będziemy sobie go powoli odpalać. Odpalimy sobie, podłączymy komputer, odpowietrzymy i co, i w zasadzie to będzie po robocie. Ja sobie tylko jeszcze jutro, właśnie tak jak mówię, zmienię tylko ten wężyk, który tutaj kleiłem i wymienię sobie tylko jeszcze olej w tylnym moście. No i to tyle. Dobra, słuchajcie, jaja są. Nie dawało mi to spokoju, słuchajcie, to ustawienie tych świec. I słuchajcie, wykręciłem je jeszcze raz. I słuchajcie, dwie pierwsze lepsze. Bo teraz tak, nie wiem, czy chyba nie wyjaśniliśmy sobie jednej rzeczy. Co, słuchajcie, determinuje to, że te świece są przy zadanym momencie 30 Nm zawsze powinny być ustawione w tej samej pozycji. Słuchajcie, determinuje to gwint, czyli to, że w każdej świecy dedykowanej do takiego silnika gwint powinien zaczynać się idealnie w tym samym miejscu świecy, w każdej świecy. A słuchajcie, tutaj w tych świecach Boscha, no niestety tego nie ma. I teraz tak, gwint, słuchajcie, ja sobie tak ustawiłem świecę, żeby gwint się zaczynał w tym samym miejscu. I czekajcie, tutaj to mniej więcej ustawię. Gwint się zaczyna gdzieś mniej więcej w tej świecy tu, a w tej świecy zaczyna się tu. No i zobaczcie, jak te świece są względem siebie ustawione. Czekajcie, gdzie latarka? No to jak to ma być, słuchajcie, ustawione idealnie? Kurde. No wykręciłem jeszcze raz te świece, mówię, bo nie dawało mi to spokoju. Słuchajcie, zamówiłem już NGK, na jutro rano będą NGK. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze świecami NGK. Jeżeli świece NGK będą miały idealnie gwinty w tych samych miejscach, ja zaraz wykręcę jeszcze pozostałe dwie świece i sobie poznaczę, słuchajcie, zaznaczę sobie na tych świecach, w jakich pozycjach te świece mają początek gwintu.
i porównamy sobie to z NGK. Jeżeli w NGK również, słuchajcie, będzie taka lipa, no to nie wiem, to będziemy coś myśleć innego jeszcze. Zobaczymy. Kurde, jaja. Dobra, słuchajcie. Ustawiłem jeszcze oryginalne świece w takich pozycjach, żeby zaczynał się gwint. No mniej więcej plus minus. Czekajcie, no już teraz nie wiem, czy one są w takiej samej kolejności jak wcześniej. Chyba tak. I zobaczcie, w oryginalnych świecach, no to jest mniej więcej. Tak wygląda, gdzie jest kurde latarka? Tak wygląda ustawienie. Zobaczcie elektrod. No, czyli nawet oryginalne świece nie gwarantują tego, że gwint będzie idealnie w tym samym miejscu. No mam zagwozdkę. No nic, no zobaczymy, poczekam, słuchajcie, poczekam do jutra. Już jest późna godzina, poczekam do jutra, jak przyjdą te świece NGK, zobaczymy jak te NGK będą wyglądały. No jeżeli NGK będą takie same, no to zostawimy te Bosche i tu już nie będziemy, słuchajcie, szukali kwadratowych jaj, ale zobaczcie, no nawet oryginalne świece nie gwarantują początku gwintu w tych samych miejscach. No, czekam, słuchajcie, na komentarze odnośnie tej sytuacji. O, a tak jeszcze Wam tylko szybciutko pokażę. Są ustawione elektrody w tych Boschach. Zobaczcie. Każda w inną stronę. Teraz są mniej więcej ustawione tak jak się zaczyna gwint w każdej świecy. I tak są, zobaczcie, ustawione elektrody. A tak w oryginalnych świecach. O, też każda sobie. Dobra, mamy nowy dzionek, świeczki z NGK przyjechały. No i tutaj, słuchajcie, jakiegoś wielkiego mega zaskoczenia nie było. Też są, słuchajcie, zobaczcie, elektrody są ustawione względem początku gwintu. No, każda praktycznie inaczej. Dwie w zasadzie, te dwie pierwsze mają tak samo, zaczynają się praktycznie na grzbiecie bocznej elektrody. Ale te dwie już tutaj jest, widzicie, rozstrzał. Także no, tak to wygląda. Wygląda to tak samo jak w tych poprzednich świecach. Także dobra, słuchajcie, ja tu nie będę kombinował. Wkręcam z powrotem te Bosche. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy to tak ma być. Czy to teraz jest kwestia jakości części. Mnie, słuchajcie, no, na szkoleniach uczono inaczej, że świeca musi się ustawić idealnie po zadaniu momentu. W tym przypadku 30 Nm powinna się ustawić elektrodami odpowiednio, to o czym mówiłem wcześniej, co oczywiście ma zapewniać to, że gwint na świecach i w głowicy będzie zaczynał się w tym samym miejscu dla każdego elementu. Tylko i wyłącznie to gwarantuje, że świeca się ustawi tak samo przy takim samym zadanym momencie przy dokręcaniu kluczem dynamometrycznym. Oczywiście o ile gniazda w głowicy nie zostały wcześniej przez kogoś przeciągnięte. Dobra, słuchajcie, także mówię, ja zakładam z powrotem Bosche, ale zrobimy sobie jeszcze tylko taki jeden eksperyment, bo chciałbym tylko sprawdzić, czy świece, czy gniazda świec w głowicy rzeczywiście mają początek gwintu w tych samych miejscach. Jak to sprawdzić? Wezmę sobie, słuchajcie, jedną świecę, ale tutaj, żeby nie męczyć tych nowych Boszy,
to wezmę sobie używaną i słuchajcie, po kolei oczywiście zaznaczę sobie czas dokładnie położenie tej tutaj elektrody względem gwintu, tak żebym widział po wkręceniu i po kolei każdą świecę, każde gniazdo sprawdzę tą samą jedną świecą, wkręcę powiedzmy, nie wiem, momentem 20 Nm i zobaczymy, jeżeli świeca będzie się nam ustawiała tak samo, przypominam, ta sama jedna świeca, będę używał tej samej świecy po kolei. Jeżeli świeca będzie ustawiała nam się tak samo w każdym gnieździe, to znaczy, że głowica jest wykonana właśnie tak jak mówię, czyli że gwint zaczyna się w każdym gnieździe w tym samym miejscu, gwint ma początek, co oczywiście przekłada się na to, że rzeczywiście te świece powinny być ustawione tak jak są. No a wykonanie świec jest jakie jest, także tutaj no niestety na to wpływu nie ma. Musielibyśmy chyba, nie wiem, dobrać, co chwilę kupować zestawy świec i dobierać tak, żeby się gwinty zaczynały tak samo. A i tak, słuchajcie, nie mamy gwarancji, że po wkręceniu akurat ta świeca ustawi się elektrodą tak, jak powinna się ustawić. Także tutaj, słuchajcie, jest ruletka. Ja to wkręcam tak, jak podaje autodata, 30 Nm i słuchajcie, tutaj wczuty nie ma. Ale mówię, sprawdzę, słuchajcie, sobie jeszcze zrobimy taki szybciutki eksperyment z jedną świecą. Wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of I wish I could give you up. Dobra, słuchajcie, ja już wiem i zaraz wam powiem. Wnioski są, no, w zasadzie dla jednych będą zaskoczeniem, może dla innych nie. I już wam wszystko mówię, tylko wykręcę tą starą świecę, bo od razu wkręcałem sobie po wykręceniu i sprawdzeniu ustawienia kąta do tej jednej starej świecy. Od razu sobie wkręcałem nowe świece, te proszę, z powrotem. No ja już, słuchajcie, mam wnioski. Zaraz się z wami podzielę. Dobra, przestawiamy z 20 na 30 Nm. Sobie tylko szybko dociągnę świecę. Oczywiście wcześniej jeszcze sobie sprawdzałem, nie wiem, o czym wspominałem, szczelinę między elektrodami. To też jest bardzo istotne. Tutaj w tym przypadku akurat jest 0,8 mm szczelina i taka powinna być zawsze. W zasadzie każdą świecę powinno się sprawdzić, bo to różnie bywa. Gdzieś czasami w transporcie, czy się jakiś bubel trafi, różnie to bywa. Z czuciem próbuję. Ok, dobra. No więc tak, słuchajcie. Wnioski są takie, że głowica wykonana jest, słuchajcie, perfekcyjnie. Gniazda świec w głowicy. Zobaczcie, tutaj zaznaczyłem sobie, gdzie wyskakiwało zaznaczenie, to co zaznaczyłem na świecy zapłonowej, czyli tutaj o, ta kreseczka, czyli grzbiet.
No tutaj akurat to nieważne, bo świeca to jest ruletka w tym momencie, bo są różnie wykonane. Ale zobaczcie, we wszystkich gniazdach wyszło tak samo. Zobaczcie, tu wyszedł znak, tu wyszedł znak, tu wyszedł znak i tu wyszedł znak. Czyli we wszystkich gniazdach tutaj z boku wyszło ustawienie, czyli gniazda głowicy są w idealnym stanie, nie są poprzeciągane, są tak samo wykonane, więc słuchajcie, morał z tego taki, że po prostu producenci świec lecą w gumy, to raz, i słuchajcie, nawet jak widzicie, oryginalne świece nie gwarantują nam wcale tego, że dostaniemy świece wykonane idealnie. Także o co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Mnie na szkoleniach uczono tak, że świeca ma być ustawiona konkretnie po dokręceniu. Tu już się powtarzam setny raz, ale to, no nie wiem, powiem wam, że jestem troszeczkę jakoś zszokowany. Jakoś powiem wam, wcześniej, szczerze powiem, jakoś tak nie zwracałem jakoś specjalnie na to uwagi. Ale no, tym razem tutaj z wami zrobiłem eksperyment. No i słuchajcie, wyszło jak wyszło. Świece są po prostu robione na pałę. No i tak to wygląda z częściami. Masakra. Dobra, wszystko poskładane. I słuchajcie, akurat w międzyczasie podjechał kurier przed chwilą, także przywiózł nowy przewodzik. Mamy nowy zamontowany. Tutaj sobie leży stary. No i dobra, to co? Bierzemy tester. Podłączymy sobie testerek. Kolimy bramę. Dobra. Włączymy sobie zapłon. No i tak. Damy rozpocznij skanowanie. No dobra. Więc tak, Audi. Oczywiście mamy język polski. Zobaczcie. Między innymi, ja już sobie wcześniej oczywiście ustawiłem. I powiem wam, bardzo fajnie, bardzo szybko działa ten tester. System scan. Dobra, damy mu tutaj chwilkę, żeby sobie co nieco poskanował. Oczywiście będziemy musieli zrobić jeszcze adaptację przepustnicy, bo przepustnica była wyczyszczona. Pewnie tam jeszcze jakieś inne adaptacje będą. Coś jeszcze. No oczywiście zaraz zobaczymy, czy będzie w ogóle ta opcja odpowietrzenia układu chłodniczego. Chyba tyle. Przejedziemy się. No i zobaczymy, jak to wszystko hula. Dobra, niech on sobie tutaj skanuje. Jak skończy, to zaraz wrócimy. Ok. Wybierzemy sobie silnik. Tu oprócz tego, że mamy do dyspozycji ekran dotykowy, to możemy sobie jeszcze tutaj ewentualnie kursorami. Tak samo działa, no ale wiadomo, że ekran działa wygodniej. Dobra, zobaczymy, czy są jakieś błędy. Nie ma żadnych błędów. Test elementów wykonawczych. No jest tego trochę.
Wentylatory, pompa wody, wtryskiwacze. No jest tego. Cyk, cyk, cyk. Pompa paliwa. No zobaczymy, czekajcie, pompę paliwa. Pyk. Tego często używam. Poszła. Wow. Poszła jak torpeda. Jakby rakieta startowała. Dobra. Zobaczymy sobie wentylatory. Czekajcie, muszę odznaczyć pompę paliwa i teraz dopiero. Idą. Poszedł pełną parą. Dobra, wyłączamy. Dobra, także tutaj mamy trochę elementów, które możemy sobie przetestować. Oczywiście parametry rzeczywiste. Jest tego, zobaczcie, cała masa. Wszystko możemy sobie sprawdzić. Także jest tego w opór. Dobra, wiecie co, ale mnie bardziej interesuje. Dobra, stąd wyjdziemy. I mnie interesuje inna sprawa teraz. Interesuje mnie tutaj ten blok. Mamy tak, wszystkie resety, czyli adaptacja EGR-u, reset EQ, regeneracja DPF-u, reset klocków hamulcowych. A zobaczymy sobie z ciekawości klocki, czy robi. Audi. Ok. Ok. No i dobra, mamy tak. Najpierw sobie odczytamy błędy. Nie ma żadnych błędów. No i teraz tak. Otwórz zaciski. Uwaga. Poszło. Czyli hamulec postojowy obsługuje. Słyszymy, jak otwarło się. Dobra, pyk. Mamy odpowiednią oczywiście informację. Hamulec postojowy awaria. Tak się to sygnalizuje. I teraz tak, zamykamy zaciski. Pyk. Pyk. No i zamyka. Ok. No i dobra. Widzimy jeszcze, czy błędów żadnych nie połapało. Nie ma żadnych błędów. Dobra. Hamulec postojowy obsługuje. Także już jest dobrze. Ale teraz mnie interesuje pompa wody. Reset czujnika kąta skrętu, reset czujników ciśnienia, reset oczywiście oleju, kodowanie wtryskiwaczy mamy, nauka biegów, czyli adaptacja skrzyni biegów, elektroniczna adaptacja, co to jest?
Aha, dobra, to jest adaptacja przepustnicy. Pyk. Nie ma żadnych błędów, czyli najpierw sprawdzamy, czy nie ma błędów. O! I już zrobiło. Finished correctly, czyli zakończona prawidłowo. Czyli w zasadzie adaptację przepustnicy już w tym momencie zrobiliśmy. Dobra. To z tego wychodzimy. Dobra, czyli tak, adaptację robić. To była adaptacja przepustnicy. No ale teraz tak. No, oczywiście mamy jeszcze dopasowywanie baterii, kodowanie baterii, resety po poduszki powietrznej, reset AdBlue. Czyli tutaj odpowietrzania pompy nie ma. Jeszcze z ciekawości zaraz podłączę VCDS-a i zobaczę, czy VCDS mi to jeszcze będzie ogarniał. No nie ma. Oczywiście możemy sobie, słuchajcie, dzięki temu, że mamy kartę pamięci tutaj obsługiwaną przez to urządzenie, możemy sobie nagrywać, słuchajcie, wszystkie parametry. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy, czy tutaj będzie można sobie w formie graficznej sprawdzić przebiegi sinusoidalne różnych parametrów. Dobra, to nas nie interesuje. Aktualizacja. Mamy już kilka plików do pobrania. Aktualizacje mamy bezpłatne. No ale kurczę, szkoda, że tej pompy nie ma. Pompy wody. Dobra, jeszcze raz wejdziemy tutaj, ale tu i tak nic nie było. No nic, będę musiał VCDS-a podłączyć, jeszcze zobaczyć VCDS-em, czy VCDS w ogóle tutaj przewiduje procedurę odpowietrzenia układu. No powinien teoretycznie. Wybieramy system, jeszcze raz silnik. OK. Jedyne co mamy, to mamy test elementów wykonawczych. Mamy pompę wody, ale to jest chyba to dodatkowa pompa, która robi dodatkowy obieg. Start. Czekajcie, słychać, czy coś tam. A, no, czyli to on uruchamia tylko tą pompę. Tą dodatkową pompę, którą mamy tutaj. Tutaj mamy dodatkową pompę, dodatkowego obiegu, więc on w zasadzie tylko tą pompę uruchamia. Zobaczymy dalej. Więc to... O, dalej ta pompa idzie. Dobra, pompa sobie tam troszeczkę też przemieli, więc ona też tam trochę tego płynu przepchnie. Mimo wszystko, słuchajcie, mimo że wydaje mi się, że jak zrobiliśmy podciśnieniowo, to mi się wydaje, że tam już chyba więcej raczej płynu nie wejdzie, może jeszcze kapka. Ale mówię, no i tak będę chciał jeszcze podpiąć VCDS-a i się upewnić, czy nie ma tej procedury. Chociaż mówię, z VCDS-a już mam troszeczkę przestarzałego, ale może jeszcze ogarnie w miarę tą A4. Dobra, to opuszczamy.
Tu mamy sterowanie klapami w kolektorze ssącym. Poszło. Dobra. No jest, no słuchajcie, wszystko działa. Wszystko działa. Przekaźnik główny. Zawór regulacji ciśnienia oleju. I regulator turbosprężarki. Dobra. Także tutaj mamy wszystko. No, powiem Wam, że sporo robi to urządzenie. Mamy dużo adaptacji. Na pewno będę musiał pobrać aktualizację. A jeszcze, właśnie, jeszcze zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Czekajcie, jeszcze nie opuszczamy. System Selection. Jeszcze zobaczymy. I chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Dobra, zobaczymy na przykład tak. No i zobaczcie, możemy sobie oczywiście we wszystkich parametrach możemy sobie podglądać przebiegi sinusoidalne. Dobra, położenie pedału przyspieszenia. Zobaczcie, możemy sobie przebiegi sinusoidalne podglądać i również dzięki temu, że mamy kartę, możemy sobie zapisywać. No. Fajnie, naprawdę fajnie. Powiem Wam, że bardzo fajnie, sprytnie to urządzenie działa, bo no tak, automatycznie wykrywa nam po numerze VIN, nie musimy tam wpisywać i wyszukiwać konkretnie pojazdu, także urządzenie samo nam wyszukuje pojazd. To raz. Mamy bardzo intuicyjne menu. No i tak, szereg oczywiście adaptacji, procedury diagnostyczne, procedury serwisowe, tak jak reset klocków, regeneracja DPF-u, adaptacja EGR-u, także jest tego sporo, dopasowywanie akumulatora, tak zwane kodowanie, no i sporo innych rzeczy. Tutaj mamy, słuchajcie, swoje pliki. To już są akurat auta, które ja... Aha, i możemy sobie oczywiście robić raporty. Jeżeli mamy listę błędów, robimy sobie, słuchajcie, odczyt, robimy sobie raport. Tak jak na przykład ostatnio skanowałem Opla Corsę. Wchodzimy sobie w raport i zobaczcie, wszystko mamy jak na tacy. Tam akurat w tym Oplu było bardzo dużo błędów i wszystko, zobaczcie, mamy wyszczególnione. Oprócz tego, słuchajcie, jeżeli wchodzimy w konkretny na przykład kod błędu, czyli tutaj, w konkretną usterkę, którą skaner znajdzie. Skaner oczywiście też również współpracuje z internetem, czyli łączymy się z internetem i w momencie, kiedy wchodzimy na przykład w daną usterkę w tym aucie,
Wskakujemy w tą usterkę i słuchajcie, mamy opcję, żeby przejść bezpośrednio do takie jakby, znaczy tak, wyszukuje nam bezpośrednio w internecie informacji o tym błędzie, czyli co jest odpowiedzialne za ten błąd, jak tą usterkę można usunąć, no i to też jest oczywiście bardzo pomocne. Tylko mówię, podstawa jest taka, żeby tester był podłączony do internetu. Także tak to wygląda. Oczywiście możemy sobie w PDF-ie słuchajcie, wydrukować czy wysłać cały raport mailowo. W zasadzie tak jak we wszystkich tych Kingbolenach, Lunchach, nie tylko. Teraz to już raczej jest standard w większości z nich. No, także tak to wygląda. No i tu mamy całą bazę danych zapisaną naszych pojazdów, które skanowaliśmy, których raporty sobie zapisaliśmy. No, także tak to wygląda. Powiem Wam, że naprawdę fajny sprzęt. Ja z czystym sercem polecam. Jakichś dużych pieniędzy nie kosztuje, a robi naprawdę fajną robotę. Także, no ale mówię, tutaj nie znalazłem akurat opcji odpowietrzania układu chłodzenia. Może musiałbym się bardziej tutaj zagłębić, ale nie widziałem. Ale mówię, na wszelki wypadek podłączę sobie jeszcze VCDS-a i zobaczymy, co pokaże VCDS. No dobra, więc tak, jeżeli chodzi o VCDS-a, to możemy zrobić jedynie tak, nastawy podstawowe. No i tak, wysterować element nastawczy regulacji temperatury silnika, czyli tutaj ten nasz cały zespół pompy wraz z przesłonami, sterowaniem zaworami. I tu możemy sobie zrobić nastawy podstawowe. Tylko teraz tak, zobaczcie, uruchomimy sobie teraz tą procedurę. Poczekajcie, ja teraz tylko wcisnę i szybko wyjdę, bo ona krótko trwa. I słuchajcie, na chwilę załączy się właśnie sterownik sterowania tymi przesłonami, przegrodami właśnie w tej całej obudowie zespołu tej pompy. I zobaczcie, posłuchajcie teraz. Włączymy. O. I ona sobie otwiera, zamyka przesłony. No i tylko tyle możemy zrobić. Więc słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Odpalimy sobie auto. Wyjedziemy na zewnątrz. I teraz tak, w trakcie, myślę, pracy silnika, zobaczymy, czy w ogóle to pójdzie w trakcie, przy włączonym silniku. Będę sobie raz na jakiś czas włączał te nastawy podstawowe, po to, żeby te przegrody się pootwierały i żeby napełniły się płynem chłodniczym, właśnie po to, żeby płyn chłodniczy wypełnił wszystkie luki, wszystkie te luki, które ewentualnie tutaj nie udało się napełnić płynem chłodniczym przy próżniowym napełnianiu. Także tak sobie zrobimy. Dobra, wiecie co? Więc tak, ja sobie odpalę auto, zobaczymy, jak on będzie chodził, bo jeszcze go nie odpalaliśmy. Uwaga. Dobra, i wiecie co, zobaczymy, czy można puścić, damy stop. Tylko czekajcie, poczekam aż opadną troszkę obroty.
Dobra. Zobaczymy, czy możemy nastawy puścić na odpalonym silniku. Dobra, na odpalonym tego nie zrobimy. Czyli trzeba będzie zrobić to tylko i wyłącznie na... Dobra, zagrzejemy sobie go trochę, żeby on troszeczkę złapał temperaturę. Będziemy sobie w pomiary rozszerzone. Temperatura płynu chłodzącego. Dobra, na razie to nas tylko interesuje. Ok, dobra, poczekamy aż trochę tutaj się zagrzeje, ja sobie, słuchajcie, auto wyprowadzę i zaraz sobie wrócimy. Dobra, a oliwki do mostu wchodzi tyle, niecałe 0,7 litra, znaczy tyle spłynęło, no i w zasadzie tyle również weszło. Dobra, słuchajcie, ja się wybrałem na przejażdżkę, zagrzeć trochę auto sobie troszeczkę postało, trochę sobie porobiłem chyba sobie z 2 razy nastawy podstawowe. Mamy w tym momencie 84 stopnie, już tutaj wieje fajnym, gorącym powietrzem, ale zerkniemy sobie pod maskę, jak wygląda poziom płynu. Ja trochę jeszcze wcześniej dolałem, żeby było troszeczkę więcej, ale zobaczcie, praktycznie nic płynu nie ubyło. Węże są fajne, gorące. Dolny też. No, także powinno być ok. Dobra, zgasimy sobie auto. Na razie przejechałem się kawałek tylko. Czekajcie, mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci z VCDS-a. Zrobię to na szybkie łapki. I co? Wyrzuciło? Nie wyrzuciło mnie. Nie zdążyło. Dobra, wejdziemy na podstawy. Nastawy podstawowe. Dobra, tu już sobie temperaturę zmniejszyłem, już się robi gorąco w środku. Damy 18,5 stopnia. Ok. I teraz tak. Gdzie to było? Element nastawczy regulacji temperatury silnika. Dobra. Czyli jednak musimy sobie wyjść i jeszcze raz wejść. Dobra, on tu chwilę pomieli, zaraz wrócimy. Ok, dobra, jest. Nastawy podstawowe. Pyk. I pyk, poszło. Uruchomiony.
Zakończono poprawnie. Stop. Ciekawe, czy nam puści od razu jeszcze raz. Pyk. Poszło. Uruchomiony. I zakończono poprawnie. Dobra. Wydaje mi się, że powinno być ok. Tutaj w zasadzie wydaje mi się, słuchajcie, że jednak rzeczywiście sprawę załatwiło to odpowietrzanie podciśnieniowo, także polecam, naprawdę bardzo fajna sprawa. Dobra, wrzucimy sobie tylko jeszcze temperaturę, żeby mieć ją na oku. Dobra. Dobra, to jadę się jeszcze przejechać i niedługo wracamy na bazę. O, co to, maski nie domknąłem? Czekajcie, muszę sprawdzić maskę. A, tu się chyba jeden rygiel nie domknął. Czekajcie, otworzymy jeszcze raz. Jest ok. Chyba powinno być ok. Dobra. To jedziemy. Aha, jeszcze muszę wam powiedzieć dlaczego wymieniłem olej w tylnym dyferencjale. Ponieważ, słuchajcie, był taki efekt, że przy skręcie, powiedzmy na parkingu, takim ostrym skręcie przy zawracaniu, czyli tak no, podczas kręcenia się wokół własnego ogona, było odczuwalne takie drżenie, jakby właśnie coś tam się działo w tylnym moście. Teraz jest jakby to przeszło, na razie tego nie czuję, ale musiałbym gdzieś, słuchajcie, na jakimś placu się pokręcić, żeby mieć pewność, że na pewno to przeszło, ale wcześniej nawet przy takim właśnie ostrym, nawet ostrzejszym zakręcie było czuć to. Teraz tak tego nie czuć za bardzo. No ale nic. Dobra, jedziemy dalej. Wracamy na bazę. 'Cause there ain't no way. Feel like taking over. 'Cause there ain't no way. No way. Felt the pressure of the outside. Come to me. Dobra, słuchajcie, to fura gotowa. Układ jest odpowietrzony, węże gorące. No, także wydaje mi się, że temat zakończony. Wszystko szczelne, ani kropelki. Także tyle po robocie. Dobra, więc tak, ja wyceniam Audi. Muszę zadzwonić, że jest gotowe. No a co, a my się weźmiemy jeszcze za jakieś inne auto. Teraz akurat Focus wskoczył w końcu na sprężyny, bo słuchajcie, sprężyny przychodziły mi do Focusa nie takie. Miałem wjeżdżać Focusem i przyszły mi niepasujące sprężyny i no dopiero na drugi dzień miały być pasujące, no ale z racji tego, że i tak musiałem wziąć Audi, no to wjechałem Audi i tak już z tym Audi utknąłem. No, ale teraz w Focusiku będziemy wymieniać sprężyny. Zobaczymy, może coś jeszcze. Na wszelki wypadek wziąłem górne mocowania, łożyska. No, ale to mówię, to już nie w tym odcinku. Na pewno, słuchajcie, jeszcze sobie... gdzie on jest?
w Audi został? Nie, tutaj. Przetestujemy sobie, słuchajcie, jeszcze popatrzymy sobie na ten testerek z King Bolena. No, ale ogólnie fajnie się zapowiada. Także robi dużo rzeczy. No niestety adaptacji pompy, słuchajcie, nie zrobił. Raczej chyba nie ma tej opcji. Jest oczywiście puściłem pompę tą dodatkową pompę cieczy puszcza, tą elektryczną, ale tutaj tej nie znalazłem. Nie wiem, może jakbym poszukał, może gdzieś tam głębiej gdzieś ta opcja będzie, ale tak no niestety nie mogłem jej znaleźć. No ale tak robi wszystko, hamulce robi, hamulec postojowy obsługuje, wszystkie praktycznie adaptacje, przepustnica, akumulator, regeneracja DPF-a w dopalanie, no i dużo innych rzeczy. Jakieś adaptacje gierów, pierdoły. Także no fajny sprzęciorek. Dobra, to ja się biorę za wycenianie i myślę, że niedługo wrócimy do tematu testera z King Bolena. No i tak, słuchajcie, minęło trochę czasu, kilka ładnych dzionków. Audi oczywiście, słuchajcie, już dawno pojechało do właścicieli. Oczywiście wszystko w porządku, wszystko działa prawidłowo. A ja, słuchajcie, w międzyczasie szukałem informacji na temat właśnie tego ustawienia świecy w TSI, w TFSI i pochodnych silnikach. To, o czym mówiłem na samym początku, że elektroda musi być ustawiona w określonej pozycji względem strumienia wtryskiwanego paliwa. I tutaj, słuchajcie, przetrzepałem, nie wiem, no, powiedzmy cały internet i rzeczywiście, słuchajcie, takich informacji nie ma takiego, słuchajcie, konkretnego źródła, które rzeczywiście pokazywałoby, jak ta elektroda ma być ustawiona. Dlatego ja też w zasadzie Wam się nie dziwię z jednej strony, że Wy się dziwicie, że to co właśnie, o czym właśnie mówiłem, między innymi głównie w shorcie, bo mieliście okazję pod shortem, tym shortcikiem komentować i dowiedzieć się właśnie o tym ustawieniu świecy zapłonowej. No bo ja po prostu sam również tego nie znalazłem. Jedyne, słuchajcie, moje źródło wiedzy odnośnie tego ustawienia to były szkolenia, słuchajcie, w których brałem udział, w których uczestniczyłem. I słuchajcie, nie były to szkolenia, znaczy tak, jedno szkolenie kilka lat temu prowadzone przez przedstawiciela firmy NGK. Było również o tym wspominane, o tym ustawieniu elektrody. I słuchajcie, jakiś ponad rok temu, czy 2 lata temu, jedno szkolenie, płatne szkolenie, słuchajcie, za które płaciłem, także było to takie konkretne szkolenie z silników z tryskiem bezpośrednim. Tam była mowa między innymi właśnie też również o tych silnikach TSI, TFSI, FSI. No i właśnie tam było o tym również mówione. I słuchajcie, jeszcze jedno szkolenie, bo jakiś rok temu, tutaj już typowo to akurat 1.0 TSI, 1.5 TFSI i również było, słuchajcie, wspominane właśnie o tym, o czym właśnie mówię. Tutaj mamy silniki benzynowe z tryskiem bezpośrednim, budowa i diagnostyka, obsługa serwisowa silników 1.0 i 1.5 TSI. To szkolenie, to chyba nawet z tego co pamiętam, chyba było 2-dniowe. Także tutaj akurat mam, te akurat szkolenia były między innymi płatne. Jeszcze, słuchajcie, mam gdzieś certyfikat sprzed kilku lat. Znaczy ogólnie mam więcej certyfikatów, bo miałem więcej szkoleń niż tutaj te, które tutaj wiszą na ścianie. Ale po prostu raz, że nie z każdego szkolenia dosyłali certyfikaty. Część certyfikatów gdzieś mam jeszcze w kartonach. Po przeprowadzce, jak znajdę, to sobie tutaj na ściance jeszcze powieszę. No, ale także mówię, no tutaj moja wiedza jedynie, słuchajcie, ze szkoleń po prostu się no jest zaczerpnięta odnośnie właśnie tego ustawienia świecy właśnie w cylindrze.
No ale słuchajcie, mało tego, aby zasięgnąć, słuchajcie, dokładnie informacji u źródła, słuchajcie, wybrałem się nawet do ASO i słuchajcie, tutaj dopiero zaczynają się niezłe jaja. A dlaczego zaczynają się jaja? Ponieważ, słuchajcie, dowiedziałem się kilku naprawdę ciekawych informacji i tutaj, słuchajcie, niektórym miłośnikom części oryginalnych, części zakupywanych w ASO, no, słuchajcie, może świat się zawalić, ponieważ jak się okazuje, pierwsza informacja to taka, że tutaj akurat i również kierownik, bo rozmawialiśmy we trójkę na zapleczu, okazuje się z ich informacji, znaczy z tego, co oni mi przedstawili, że jakość części oryginalnych, słuchajcie, spadła na łeb, na szyję na przestrzeni kilku lat. I słuchajcie, to, co kiedyś rzeczywiście wyznaczało jakiś poziom jakości, teraz, słuchajcie, jest naprawdę, no bardzo często jest no, bardzo zaniżony. I słuchajcie, ja tu wysunąłem taką teorię, bo ja od jakiegoś czasu rzeczywiście no, mam świadomość tego i zapytałem, czy to nie zaczęło się od czasów tej całej akcji globalnej z tym całym serowidem, czyli kiedy były te lockdowny, ograniczenia w transportach, braki w materiałach, w zasobach. Pamiętamy, słuchajcie, jak to było, że stały setki, tysiące aut na parkingach, bo brakowało jakichś tam, powiedzmy, półprzewodników i innych, słuchajcie, materiałów. I słuchajcie, wtedy zaczęli producenci, słuchajcie, z tańszych materiałów robić pewne rzeczy taniej, po to, żeby tylko wypuścić. No i słuchajcie, na przestrzeni lat okazuje się, że rzeczywiście no, zobaczyli sobie, że no, jakoś to, słuchajcie, idzie, no jest wiadomo, jakiś tam procent bubli, ale słuchajcie, jest taniej, a ludzie i tak to biorą, więc no mówię, tak zapytałem się, czy to rzeczywiście od tego całego, tej akcji ze serowidem. No i tu chłopaki przyznali mi rację, że głównie tak, słuchajcie, jakość części spadła diametralnie, słuchajcie, na przykładzie głupich świec zapłonowych, głupich klocków hamulcowych. To, co można było kupić kiedyś, jakościowo teraz jest po prostu w porównaniu z tym, co było kiedyś, no dużo słabsze, jest dużo gorsza jakość. Słuchajcie, jest dużo reklamacji na świece zapłonowe właśnie i również inne części. Tutaj głównie tak się skupialiśmy tylko w rozmowie na świecach, ale z tego co się właśnie tutaj dowiedziałem od chłopaków, to od kierownika i od tego mechanika głównego, no to rzeczywiście, słuchajcie, jakość no, spadła na łeb, na szyję. No, a ja ostatnio zrobiłem sobie taką, przy okazji takiego małego wyjazdu, przyjeżdżałem obok ASO, no powiedzmy ogólnie waga. Już nie chcę mówić, czy to był serwis Audi, Volkswagena, Seata czy Skody, ponieważ tutaj, słuchajcie, nie chcę chłopakom robić jakichś problemów z racji tego, że rzeczywiście no, wyjaśnili mi kilka takich no, kwestii od kulis funkcjonowania i działania ASO. Wcale nie musieli, powiem wam, że troszeczkę się zdziwiłem, chociaż no mówię, normalnie sobie pogadaliśmy. No i powiedzieli mi tak jak jest rzeczywiście i no tu oczywiście ta rozmowa nie była autoryzowana, oczywiście też oni nie wiedzieli, że ja będę o tym akurat mówił, dlatego nie mówię w jakim mieście, gdzie, co to za sok i no po prostu z racji tego, że po prostu nie chcę tutaj chłopaki byli naprawdę bardzo uprzejmi, jeżeli to oglądacie, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za informację, ale po prostu nie chcę im robić problemów, także no tak to niestety wygląda, taka jest polityka teraz no, tych wszystkich, w zasadzie wszystkich chyba mi się wydaje, producentów, autoryzowanych serwisów. Takie mamy czasy. Tutaj rzeczywiście no, jakość części, no, z tego co tutaj dużo ludzi pisze, spadła również nie tylko jeżeli chodzi o części oryginalne, no ale również o zamienniki. Także sami wiecie, mechanicy, którzy dużo przerabiają
materiału, części, no to wiedzą o czym mowa. Chociaż ja na szczęście, słuchajcie, jakoś nie trafiam dużo bubli. Raz na jakiś czas coś tam się trafi, ale nie ma, słuchajcie, tego dużo, tak jak ja gdzieś tam słyszę czy gdzieś tam czasami oglądam w internecie, czy gdzieś tam w komentarzach, że jest tego naprawdę ogrom i ktoś gdzieś trafia co chwilę na jakieś buble. Często też to oczywiście też wynika, moim zdaniem, z wad montażu, czego nawet niejednokrotnie sam byłem świadkiem. I tutaj nawet sam mechanik mówi, że ten majster, że nawet mówię, głupie klocki hamulcowe wyciągasz z pudełka i on już widzi, że to jest po prostu jakościowo. Kupujecie, słuchajcie, niby oryginalny, oryginalną część jakości niby premium, a okazuje się, że ona jest dużo gorszej jakości niż dobry zamiennik, powiedzmy w aftermarkecie, w hurtowni motoryzacyjnej. Nie oryginał w każdym bądź razie. Ale tak, wracając do tych świec zapłonowych i ustawienia, no to rzeczywiście tutaj mechanik przyznał mi rację, że jest rzeczywiście jak najbardziej jest coś takiego jak ustawienie pod pewnym kątem, odpowiednim kątem świecy w komorze spalania względem właśnie wtryskiwanego paliwa, ale w ASO się do tego nie stosują. Słuchajcie, nie ma na to czasu, nie ma czasu na takie zabawy i słuchajcie, oni tylko i wyłącznie stosują się do momentu do kręcenia kluczem dynamometrycznym. Tak to, słuchajcie, jest od góry zarządzone. I tutaj dopiero jak auto przyjeżdża na jakieś reklamacje z jakimś wypadaniem zapłonu, innymi rzeczami, to dopiero wtedy wchodzi cała procedura jakby diagnostyczna, czyli wypadanie zapłonu, sprawdzanie wtrysków, sprawdzanie instalacji elektrycznej, sprawdzanie kompresji, sprawdzanie świec zapłonowych. Całą, słuchajcie, listę trzeba odbębnić i z reguły najczęściej wychodzi, że winne są świece. I tutaj nawet, słuchajcie, nawet sam kierownik mówi, że jest sporo reklamacji na świece zapłonowe i to już nie jest niestety, to już nie jest ta jakość co kiedyś. Dlatego, słuchajcie, wszyscy ci, którzy piszą, że kupują części w ASO, bo są, słuchajcie, top, górna puła, no tutaj niestety, przynajmniej słuchajcie, jeżeli chodzi o ogólnie grupę Waga, no to niestety muszę Was, słuchajcie, niemiło rozczarować. Nie mówię, że tak jest ze wszystkimi częściami, ale z tego, co tutaj się dowiedziałem, no to z większością, czyli ogólnie jakość większości części spadła na łeb, na szyję. I słuchajcie, mało tego, również sama obsługa reklamacyjna tutaj też dużo pozostawia do życzenia, bo dowiedziałem się, że jest rzeczywiście sporo reklamacji, ale tutaj już weryfikacja jest dosyć mocno utrudniona, czyli ogólnie polityka jest na niekorzyść klienta. Także to w zasadzie nic nowego, ale na przestrzeni tych kilku lat to się po prostu pogłębiło. No i tak to wygląda, czyli ogólnie jest w procedurach ustawienie odpowiednie świecy pod pewnym kątem, ale nawet, słuchajcie, ASO się do tego nie stosuje się tylko i wyłącznie do momentu do kręcenia świecy kluczem dynamometrycznym. Także tak to jest. W komentarzach pisaliście, że ktoś tam pisał, że pracuje w fabryce BMW przy składaniu silników i rzeczywiście tam również jest, przy jakichś tam silnikach była taka procedura, że świeca musi być ustawiona idealnie pod pewnym kątem. Tak jak już wcześniej wspominałem, w niektórych silnikach, słuchajcie, można to wyregulować podkładkami. Pisaliście również, że jest to jak najbardziej, słuchajcie, wymagane również w motorsporcie, czyli ustawienie odpowiednie tej właśnie elektrody. I słuchajcie, mówię, z tego co ja pamiętam ze szkoleń, to elektroda powinna być ustawiona, jak to pokażę, żeby to było w miarę dobrze widoczne, powinna być ustawiona bokiem. Bokiem w każdym razie na pewno w przedziale tych 180 stopni, tak żeby szczelina między elektrodami była po prostu po stronie wtryskiwanego paliwa, czyli nie może być przesłonięta elektrodą, ani gdzieś tutaj, powiedzmy, w takim kącie, prawda? Czyli musi się zawierać w tych 180, powiedzmy, stopniach.
Ja z tego co pamiętam, to musiała, z tego co takie informacje dostałem na szkoleniu, to elektroda powinna być zamontowana w ten sposób bokiem i tutaj od tej strony wtryskiwane paliwo powinno spotykać się z iskrą w tym właśnie położeniu. No ale mówię, nie dotarłem do takich informacji w internecie. Musiałbym ewentualnie spróbować skontaktować się ze szkoleniowcem, który prowadził te szkolenia, ale w zasadzie teraz to jest niemożliwe. Choć próbowałem, ale nie ma takiej możliwości. Więc no niestety, słuchajcie, na tym etapie musimy, na tym stanie wiedzy musimy niestety pozostać. No i oprócz tego ustawienia tej elektrody, czy odpowiednio świecy pod odpowiednim kątem, słuchajcie, ważną rzeczą jest oczywiście to, o czym Wam mówiłem w jednym z kolejnych shortów. Niestety, ale większość z Was źle montuje świece zapłonowe. Część z Was wie na pewno, że trzeba sprawdzić jeden bardzo istotny element, aspekt każdej świecy, czyli przerwę między elektrodami, czyli tutaj tą boczną, górną elektrodą, a dolną. Jest to bardzo istotna sprawa. Słuchajcie, nie każdy to robi, nie każdy to sprawdza, a bardzo ważną rzeczą jest tutaj szczelina między elektrodami. I trzeba tą szczelinę zawsze, słuchajcie, przy wyciągnięciu świecy zapłonowej z pudełka przed montażem sprawdzić. Słuchajcie, wielu z Was śmiało się, jak to jest możliwe, że nowa świeca z pudełka może być, słuchajcie, że taką świecę trzeba jeszcze regulować. No niestety, słuchajcie, czasami, no nie wiem, w pudełku ktoś, nigdy nie wiadomo, co z tą świecą robimy. Może komuś ta świeca na przykład upadła, to są akurat stare świece, są do wyrzucenia, zostawimy je tylko do celów dydaktycznych. No ale taka świeca, no nie wiem, komuś z pudełkiem nawet upadnie. Nie zawsze ta świeca ma, słuchajcie, plastikowe lub kartonowe takie osłonki gwintu elektrody. I w tym momencie, słuchajcie, zmienia nam się tutaj ta szczelina między elektrodami. I słuchajcie, już nieraz spotkałem, nieraz miałem taką sytuację, że przyjeżdża do mnie klient, sam sobie wymienił świece zapłonowe i mówi, coś się dzieje, nie wiem, albo świece wadliwe, albo coś, nie wiem, trzeba to sprawdzić, bo auto gdzieś tam poszarpuje, wyskakują błędy, wypadanie zapłonu. I słuchajcie, ja odkręcam świece, pierwsze co odkręcam świece zapłonowe i się okazuje na przykład często, że świeca, na przykład elektrody ma prawie że zetknięte. Na przykład już kilkakrotnie się z tym spotkałem, że praktycznie nie było w ogóle szczeliny między elektrodami. No i w tym momencie, słuchajcie, no jak najbardziej ta świeca nie będzie działała poprawnie i oczywiście zaraz będzie walenie. Oczywiście jakaś tam świeca, jakaś tam iskra gdzieś tam się pojawi, ale to, słuchajcie, to musi być naprawdę ściśle, rygorystycznie wszystko ustawione, więc to nie może być tak, że tutaj jedna elektroda w jednej świecy będzie dotykała drugiej, druga będzie rozczapieżona, że będzie dużo większa szczelina. Niestety, słuchajcie, wszystko jest określone w katalogach, wszystko jest określone przez producentów świec i projektantów silników, więc tutaj no niestety to musi być tak, jak książka pisze. Ja, słuchajcie, kiedyś zakupiłem taki przyrząd, zobaczcie, do regulacji, do sprawdzania świec zapłonowych, taki w formie takiej monety i on w zasadzie ma podwójne działanie. Słuchajcie, jednym z jego tutaj funkcji jest, zobaczcie, on ma tutaj różną grubość ścianki i tutaj mamy odwzorowanie tej grubości tutaj na skali i możemy sobie sprawdzić, zobaczcie, jak każda z poszczególnych świec jaką dysponuje przerwą. Zobaczcie, wystarczy, że tutaj włożymy sobie, no to muszę sobie zacząć odtąd, zobaczcie, i sobie jedziemy do boku. No i teraz tutaj akurat ta świeca w tym momencie ma 0,8 z kawałkiem milimetra. Najczęściej jest 0,8 i w tych świecach również było 0,8, więc mimo tego, że ona teraz gdzieś tutaj mi upadła, rzuciłem ją na ten, to się jakoś szczelina nie zmieniła. Ale tak, słuchajcie, tego przyrządu ja w zasadzie nie używam do sprawdzania szczeliny, ponieważ moim zdaniem on nie jest jakoś super precyzyjnie wykonany, jakoś mu nie ufam. Dlatego ja zawsze w zasadzie szczelinę wolę sobie sprawdzać szczelinomierzem. Tutaj mam większą pewność, że
jest to dokładne. Szczelinomierz jest dużo dokładniej moim zdaniem wykonany niż ta powiedzmy moneta, ale tej monety, słuchajcie, używam do jednej rzeczy, do samej regulacji elektrody. No i teraz tak, zapytacie, jak się reguluje elektrodę, znaczy przerwę między elektrodami świecy zapłonowej. Więc tak, ja sobie powiedzmy sprawdzam oczywiście szczelinomierzem, można sobie również takim też przyrządem, jeżeli ktoś chce. Można, no na pewno w jakimś tam stopniu on tam pokaże, ale mówię, ja z racji tego, że dla mnie bardziej precyzyjnym przyrządem jest szczelinomierz, wolę to sprawdzać szczelinomierzem, ale tak jak mówiłem, tym przyrządem dokonuję regulacji. Jak dokonywać regulacji? Słuchajcie, na pewno podstawową sprawą jest to, że nigdy, słuchajcie, przenigdy, jeżeli mamy za małą szczelinę, nie możemy tutaj, słuchajcie, między elektrody wkładać na przykład wkrętaka, podważając, zwiększać na przykład tej szczeliny. Słuchajcie, możemy uszkodzić elektrodę. Nie wolno czegoś takiego robić. I o tym trzeba pamiętać. Jedyna opcja, którą możemy wykorzystać, w zasadzie dwie opcje, to albo szczypce, którymi, słuchajcie, złapiemy tą górną elektrodę i troszeczkę ją podjedziemy do góry. Także takimi szczypcami ewentualnie, oczywiście z czuciem, żeby tutaj, słuchajcie, nie ułamać. To są dosłownie ułamki milimetra. I teraz tak, możemy również użyć takiego przyrządu, który zakładamy, słuchajcie, zobaczcie, w ten sposób. O, i tutaj opiera nam się elektroda tutaj o ten rancik, a słuchajcie, cała moneta tutaj opiera nam się o zewnętrzną elektrodę. I w ogóle w tym momencie nie dotykamy totalnie, zobaczcie, elektrody tutaj środkowej. I możemy sobie, słuchajcie, podważając, tak jakbyśmy, nie wiem, otwierali, powiedzmy, nie wiem, puszkę z napojem, podważamy do góry i robimy, słuchajcie, dźwignię na samej górnej elektrodzie. Tutaj się w ogóle nie dotykamy tej dolnej elektrody. I to jest, słuchajcie, jest jak najbardziej bezpieczna regulacja. Tutaj w ogóle nie ingerujemy w tą, nie zapieramy się o tą wewnętrzną, środkową elektrodę. I to jest bardzo ważne. Oczywiście nie robimy tego jakoś nie wiadomo jak mocno, bo to są dosłownie ułamki milimetrów. Delikatnie, słuchajcie, podważamy i sobie sprawdzamy, czy rzeczywiście luz nam się zwiększy. Jeżeli mamy za duży luz, no to możemy sobie użyć czegokolwiek, czegoś twardego. No słuchajcie, na pewno odradzam takiego stukania, choć wiem, że niektórzy tak robią, ale ja, słuchajcie, używam sobie, powiedzmy, czegoś twardego, możemy sobie, nie wiem, takiej monety czy zwykłej użyć i po prostu ściskamy. O. Ściskamy i sobie wtedy, słuchajcie, sprawdzamy. W ten sposób. Czyli dociskamy elektrodę, ona, słuchajcie, jest bardzo twarda, więc, ale w miarę plastyczna. I dociskając, słuchajcie, nie robimy takiego, wiecie, szoku dla, no nie wiem, chociażby porcelanki, słuchajcie, nie jestem za takim stukaniem i to jak najbardziej odradzam, czyli tylko i wyłącznie przyciskamy w dół jakimś twardym elementem, a sama regulacja zwiększania, no to tak jak mówię, albo taki przyrządzik, albo na przykład szczypeczkami. Wszystko oczywiście z czuciem, żeby nic nie uszkodzić. Tylko i wyłącznie. No i tak. Także tak jak mówię, każdą świecę wyciągniętą z pudełka rekomenduję zawsze sprawdzać. Na przykładzie, słuchajcie, ostatnio właśnie tych no to kart nie mam czempionów. Zostało tylko pudełko. Te czempiony, słuchajcie, które montowałem do Citroena C5, były dość mocno, słuchajcie, mimo tego, że Champion jest dobrą firmą, nie wiem, czy to jest oryginalny Champion. Jeżeli to jest oryginalny Champion, no to nie wiem, może też po prostu spadł na jakości, ale elektrody, słuchajcie, przerwa między elektrodami, przerwy były, słuchajcie, rozjechane. Były za duże, za małe, każda świeca inaczej. Nie wiem, czy ktoś tymi świecami coś wcześniej robił, nie wiem, rzucał, stukał. Jeżeli tak wyszły z fabryki, no to powiem wam, że słabo, mimo tego, że zawsze Championa uważałem za dobrego producenta świec. No, także tak
tak to wygląda pokrótce. No, a taka słuchajcie monetka, taki przyrządzik do sprawdzania regulacji, kosztuje grosze. Za ten chyba z przesyłką kiedyś, pamiętam, zapłaciłem, nie pamiętam, między 20 a 30 zł może z wysyłką. No, także tak to mniej więcej wygląda. No, a jeszcze tak na koniec, wracając do King Bolena, to powiem Wam, że przetestowałem tym King Bolenem jeszcze kilka aut w międzyczasie i naprawdę, powiem Wam, bardzo fajnie się sprawdza, bardzo fajny, szybki, wygodny sprzęcik. Ja tu, zobaczcie sobie, jeszcze wyrzuciłem na zewnątrz w opcjach dwie opcje mamy. Oprócz tego, że możemy sobie rejestrować same, powiedzmy, przebiegi parametrów rzeczywistych, czy to przebiegi sinusoidalne, czy same odczyty cyfrowe, je zapisywać, to słuchajcie, możemy sobie robić jeszcze dodatkowe dwie rzeczy, a mianowicie, zobaczcie, zrzut ekranu, to raz, i druga sprawa, możemy sobie nagrywać ekran. I w tym momencie, zobaczcie, ekran nam się cały nagrywa, czyli to wszystko, co robimy, zapisuje nam się w pliku. Ja sobie teraz to zatrzymam oczywiście, anulujemy, bo ja sobie nie chcę tego archiwizować. No, także powiem Wam dwie fajne jeszcze opcje, które tutaj znalazłem. I tutaj jeszcze tak, mamy zakładkę, no oczywiście tutaj mamy wszystkie swoje te pliki, które sobie zapiszemy. Konserwacją, czyli te wszystkie adaptacje, o których Wam wcześniej wspominałem. Ustawieniami. Tu mam jeszcze trochę aktualizacji do pociągnięcia nowych, które muszę zrobić. I tutaj, słuchajcie, znalazłem jeszcze jedną fajną rzecz, a mianowicie tak, mamy przeglądarkę, mamy bibliotekę kodów usterek, to jeszcze muszę sprawdzić, co to jest, to również, i instrukcje obsługi. Oczywiście to wymaga również podłączenia do internetu, także to będę sobie jeszcze badał, ale słuchajcie, fajne, naprawdę fajne. Więc ja, słuchajcie, jak najbardziej King Bolena S6 Elite jak najbardziej polecam, naprawdę bardzo fajny sprzęt i powiem Wam, że bardzo wygodny, bo bardzo szybko się uruchamia, fajnie współpracuje z autami, w zasadzie i tutaj z azjatyckimi, europejskimi, również z amerykańskimi. Robiście, no tak jak tutaj widzieliśmy na przykładzie Audi, no też nie ma oczywiście wszystkich opcji, no nie może być tak, że będzie robił w każdym aucie to samo co serwisówka, bo na przykład tutaj nie mieliśmy opcji adaptacji tej pompy wody, znaczy tego całego modułu. To dopiero musiałem zrobić VCDS-em. No ale słuchajcie, ma naprawdę ogrom innych opcji. Także no ja ogólnie szczerze, słuchajcie, polecam tego King Bolena. Cena, słuchajcie, nie jest duża, także pod filmem w opisie będziecie mieli oczywiście link do produktu, tam pewnie jakiś kod rabatowy wpadnie, także zachęcam. Naprawdę fajne urządzenie. No, także tak to wygląda. No myślę, że słuchajcie, że to będzie chyba tyle. 2 odcinki. Mam nadzieję, że się podobały. Nie rozwiałem do końca, mi się wydaje, Waszych wątpliwości. Szkoda, słuchajcie, że nie udało mi się skontaktować z szkoleniowcem, słuchajcie, z tych, który robił właśnie szkolenie tych 2 szkoleń, na których byłem, bo to był jeden i ten sam, słuchajcie, szkoleniowiec. Niestety nie dotarłem do niego. No ale mówię, z tego co ja pamiętam, no to jest tak jak powiedziałem, czyli elektroda bokiem powinna być ustawiona i tak w sumie też potwierdził to główny mechanik ASO, ogólnie rzecz biorąc, waga. No, także tak to wygląda. Także słuchajcie, polecam King Bolena, bardzo fajny sprzęt. No i tyle, słuchajcie. Dziękuję za oglądanie. No i co, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć, do następnego.